Hej, tu Sysia, witajcie w moim świecie śmieci. Ten kiczowaty element wystroju to pełne pudełko, pełne pustych pudełek. Zapraszam was na denko. Puste pudełka. I jak się nie mylę, tutaj mam wszystkie denka zeszłoroczne jeszcze, więc fajnie by było, wiecie, żeby sobie podsumować sobie te zużycia i zacząć rok nowymi śmieciami. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od proszków do prania, bo zużyłam, zapomniałam w ostatnim denku powiedzieć, że zużyłam i potem zużyłam kolejne, więc teraz mam dwa puste opakowania, które mi tutaj stoją i zawalają. To są te proszki do prania z Balia i to są te do prania kolorowego. Jeden i drugi jest do kolorowego, jednak ten do białego mniej się zużywa i na dłużej mi starcza. Powiem wam, no, że lubię te proszki, dobrze mi się sprawdzają. To są takie proszki naturalne, które nie mają dużo takiej, wiecie, chemii, która trochę szkodzi naszemu zdrowiu i powiem wam, że jest ok do takiego jakby codziennego prania, no w sensie takiego zwykłego prania. Jeżeli mamy jakieś mega zabrudzone rzeczy, no to one nie dopiorą nam jakichś super mega zabrudzonych rzeczy. Trzeba tam trochę ręcznie przeprać, czy jakimś mydełkiem gospodarczym, czy namoczyć, czy coś, ale do takiego zwykłego prania, zwykłych rzeczy, odświeżania ręczników, pościeli, jakichś tam koszulek, to jak najbardziej spoczko. Kupię ponownie, bo już mam kolejne opakowania i dobrze mi służą. Aczkolwiek ostatnio, bo mój Bartek przez to, że pracuje w warsztacie samochodowym, to te jego ubrania bardzo często tak mocno śmierdzą, wiecie, jakimiś smarami, lakierami, różnymi takimi, wiecie, samochodowymi rzeczami i narzekał, że po tych proszkach jakby ciągle czuje taki brzydki zapach tych ubrań, że one się tak nie dopierają, że ładnie pachną. To kupiliśmy jakieś tam płyny naturalne do płukania, ale to i tak czuć było te smary cały czas. No i jednak kupił sobie taki mały, zwykły proszek, więc do ubrań takich roboczych, które naprawdę brzydko pachną, w sensie mają taki mocny zapach, wiecie, samochodowy, no to jednak naturalny taki proszek tego nie uratuje. Więc jak teraz używa do tych roboczych takiego zwykłego proszku i jakiegoś tam lekkiego płynu do płukania, takiego naturalnego, to jest ok. Także przy tych proszkach, no raczej takie mega ufajdane i śmierdzące rzeczy się nie dopiorą. I z chemii to tyle. Możemy zająć się kosmetykami. I tutaj mam mydełko z Isany Breezy Ocean. Te mydełko kupiłam sobie do pędzli. I tak wiecie, sprawdzam sobie różne, jakieś takie niedrogie, które mi tam się najlepiej sprawdza. I te z Isany były bardzo dobrze domywały mi pędzle i byłam zadowolona. Ten zapach jest taki, wiecie, taki trochę łazienkowo-morski, ale jest okej, jest spoko mydełko. Mydełko, po prostu mydełko. Mam jeszcze takie mydełko w płynie do mycia rąk z Lindy. Miód i mleko, przepięknie pachnie w ogóle. Bardzo lubię te miodowe zapachy, no bo one są niby takie słodkie, ale jednak nie takie w pełni słodkie. One jest takie z jakimś, nie wiem, jakimś jeszcze kwiatkiem. Tutaj czuć może jakiś jaśminek czy coś takiego. Piękny zapaszek, uwielbiam, bardzo mi się podoba. Więc jak będziecie mieli okazję może kupić sobie ten zapaszek, to jest bardzo ładny. I a propos mydeł, zaczęłam sobie używać teraz takiego mydła, bo no opakowania po mydle, no to nie będę trzymała aż zużyję mydło, tylko od razu wrzucam do denek, więc to jest moje aktualne mydło. Marka Thalia. Kupiliśmy jak byliśmy w Turcji na urlopie. Tam, wiecie, w tych wszystkich sklepikach z takimi różnymi suwenirami i pierdołami zawsze były takie pięknie pachnące mydełka. I ta marka Thalia miała przeróżne jakby rodzaje, że mydełko połączone z taką gąbką lufą i jakieś tam takie kostki i takie dłuższe, które były perfumowane. Takie pachnące, wiecie, jak perfumy. No i ja sobie wzięłam Deep Oud i to jest taki typowo udowy zapach, taki dymny, drzewny, taki trochę ciężki. Przepięknie pachnie to mydło. Może jak będziecie mieli okazję coś tam, wiecie, być w Turcji i znaleźć tą markę, to właśnie te takie perfumowane, tam były różne, jakieś jaśminowe, jakieś magnoliowe, cuda niewidy, przepięknie pachnące i ten Deep Oud wspaniały, taki czysto udowy zapach. Troszkę, wiecie, taki właśnie ciężki, lekko męski, ale napisane jest for woman, więc chyba zarost mi nie urośnie po nim, co nie? Jeżeli chodzi o właściwości, no to mydło jak mydło, tak? Ale zapach ma przepiękny i bardzo przyjemnie mi się go używa i też wydaje mi się, że fajnie się łączy, jak jednak troszeczkę tego aromatu na ciele zostaje. To nie jest też jakiś bardzo długo zostający na ciele zapach, ale no fajnie się później tak łączy, wiecie, z naszymi
perfumami. Także jakbyście mieli okazję gdzieś tam za granicą zobaczyć, to polecam sobie powąchać te mydła. Tu mam szampon, który zużywał mój Bartek, Bandit Tricho Aesthetic, to jest tricho szampon przeciw wypadaniu włosów. No i pytałam Bartka, żeby właśnie powiedział mi, co myśli o tym szamponie i mówi, że był zadowolony z jego używania. On teraz tak gdzieś tam mamy trochę tych kosmetyków takich przeciw wypadaniu i tak dalej, więc on sobie ich używa. No i on zauważył, że to wypadanie włosów jest mniejsze. Czy to jest zasługa tylko tego szamponu? Pewnie nie, bo używa różnych kosmetyków, ale myślę, że jak ktoś ma z tym problem, to warto jednak chociaż od takiego szamponu sobie zacząć. Jeżeli chodzi o jego właściwości, to włosy były po nim też przyjemne, miękkie, bo też Bartek sprawdzał specjalnie któregoś razu sam szampon bez używania jakichś odżywek i innych preparatów, jak wcierek i tak dalej, jak włosy się mają i mają się po tym szamponie dobrze. Nie jest też jakiś mocno drażniący, więc wydaje mi się, że można go spokojnie polecić osobom, które potrzebują takiego szamponu. Zaczął się, słuchajcie, sezon na kremowanie dłoni. Nawet ja po prostu ostatnio non-stop kremuję, gdzie ja dłoni w ogóle nie... bardzo rzadko, jak naprawdę potrzebuję, a ostatnio non-stop. I tutaj mam zużyty ten żółty, nawilżający krem do rąk z Basic Lab. Bardzo fajne są te kremy, wiecie, że one się pojawiają w niemalże każdym denku. Mój Bartek je uwielbia, on ma naprawdę suche dłonie, szczególnie też, że pracuje no, przy samochodach, więc tym bardziej one się wysuszają od tych wszystkich specyfików. No i ten krem naprawdę przynosi ulgę, zarówno do takiego codziennego używania, ale też dla osób, które mają naprawdę suche dłonie. Bardzo przyjemnie nawilżają, koją, ale nie zostawiają takiej, wiecie, jakiejś takiej śliskości, kleistości, fajnie się wchłaniają, więc bardzo Wam polecam, spróbujcie sobie kiedyś te kremy, jeżeli macie problemy ze znalezieniem fajnego kremu. I ostatnio u nas królują też z Basic Lab, ale te niebieskie, bo te są nawilżające, a te niebieskie są takie zimowe, one są trochę bardziej otulające, takie leciutko tłustawe. No ja powiem Wam, że też używam cały czas, już mamy na wykończeniu właśnie jeden, bo no, przez tą zimę, od tego odśnieżania, którego było cała masa, to tutaj aż mam takie suche skórki, teraz już wyglądają dobrze, a tu miałam normalnie takie czerwone, taką czerwoną skórę tutaj miałam na tych kostkach, tu jeszcze czuję, że jest taka wysuszona, więc tak, kremiki w końcu wjechały na grubo. Tu jeszcze mam jeden kremik. I to jest kremik, który był dołączony do zestawu z moim ulubionym zapachem. Czyli taki, wiecie, kremik perfumowany Le Couvent de Mini Aqua Soli, czyli zapach mandarynki i kardamonu. Po prostu przeuwielbiam ten zapach. Kremik jak kremik, bardzo leciutki, taki nawilżający, troszeczkę taki wodnisty, ale dla zapachu było mi go mega przyjemnie używać. Natomiast gdybym miała go kupić tak oddzielnie do pielęgnacji, raczej bym nie kupiła, no bo wolałabym sobie kupić coś, co naprawdę tak porządnie tym dłoniom daje ulgę, ten bardziej dla zapachu, ale dla zapachu to już bym wolała chyba balsam do ciała niż krem do rąk. Także zużyłam, było ok, tutaj miałam go w swoim studio, ale czy on robił jakąś zjawiskową robotę, jeżeli chodzi o pielęgnację? Raczej nie. Czy ja coś wydłubię tego kremu? Muszę tutaj tą suchą skórkę tutaj sobie, suchą kostkę posmarować. Z Basic Lab mamy jeszcze ten krem, to on wygląda tak samo, ale to jest krem nawilżający do twarzy. Taki też bardzo niedrogi, pielęgnacyjny, o bogatej konsystencji. Bartek bardzo go lubił też, jako właściciel skóry suchej, ale ja też sobie czasami go używam. To jest taki, wiecie, bardzo prosty krem z prostym składem, nieskomplikowany, ale naprawdę bardzo fajne są te kremy, zarówno do rąk, jak i do twarzy. Jeżeli potrzebujecie takiego klasycznego, dobrze nawilżającego, to te są naprawdę bardzo, bardzo fajne i w fajnej cenie. Te na pewno kupię ponownie, bo już mam w zapasie właśnie ten do rąk i chyba ten właśnie niebieski do rąk. Zużyłam trochę olejków eterycznych, bo w zimę to ja cały czas odpalam sobie te kominki aromaterapeutyczne i tak jak zauważyłam, że już mam tych olejków całą masę, to stwierdziłam, że będę sięgała po te, których jest najmniej, żeby je właśnie zużyć. No i co my tutaj mamy? Każdej innej firmy. To zacznijmy sobie od Etia. To jest naturalny olejek sandałowy. I teraz tak. Etia ogólnie ma bardzo spoko olejki eteryczne w naprawdę fajnej cenie, ale ten sandałowy, on się nie nadaje do kominków, bo on jest taki bardzo
tłusty. Tak jak olejki eteryczne zwykle są takie płynne, jak woda, jak alkohol, tak ten sandałowy był bardziej jak olej, jak taki olej, nie wiem, rycynowy czy jakiśkolwiek inny. Zapach miał bardzo fajny, ale nie był to tak naprawdę olejek sandałowy, tylko to był chyba z tego amarylisa, o matka, jak się nazywa. W każdym razie jest taki olejek, który udaje sandałowy, bo normalnie sandałowy jest bardzo drogi. Więc zapachowo spoko, no bo mamy taki kadzidlano-drzewny zapaszek. Był spoczko, ale no, on do kominków nie za bardzo, bo jest po prostu za gęsty. Może nam ten kominek zepsuć, zakleić i tak dalej. Do kąpieli całkiem spoko. Następnie marka Primavera i olejek o zapachu cedru himalajskiego. Myśmy z Bartkiem jakiś czas temu szukali takiego olejku, który będzie nam imitował trochę zapach, tak jak się wchodzi do lasu i są takie ścięte drzewa i mają taki bardzo mocny, taki drzewny, zielony aromat. No i tam, wiecie, troszkę takich właśnie drzewnych pozamawiałam. To nie jest ten zapach. W ogóle okazało się, że nasza zwykła sosna tak pachnie, nie? Olejek eteryczny z sosny. A ten cedr, on jest taki troszkę duszący. Jest trochę zielony, trochę drzewny, ciutkę żywiczny, ale ma taki specyficzny, duszący aromat i jest w nim coś ciekawego, ale nie wydaje mi się, żeby on był takim typowym olejkiem pod aromaterapię, takim przyjemnym, pachnącym. On jest taki specyficzny. Może do mieszanek, albo ktoś lubi jakieś takie dziwniejsze zapachy, trochę takie bardziej nietypowe. Ale jeżeli chcecie mieć zapach lasu, to zamówcie sobie po prostu zwykłą sosnę. W każdym razie te z Primavery są fajne olejki, ale tego cedru chyba nie zamówię po raz kolejny. Mam inne zapachy, które wolę bardziej. No i Home Air mandarynkowy. Home Air to jest ta marka, z której ja mam jeden z kominków moich aromaterapeutycznych i mają tam też olejki eteryczne, też bardzo dobrej jakości, przepięknie pachnące. No i powiem Wam, że ta mandarynka przecudowna. Przecudowna, bo jest taka leciutko cytrusowa, leciutko kwaskowo-goryczkowa, ale też taka troszkę słodziutka, no nie? Więc bardzo przyjemny zapach, bardzo go lubiłam. Tu jeszcze jakaś taka kropelka może by się dało wylać. W każdym razie mandarynkę myślę, że będę chciała sobie w przyszłości kupić, bo jest bardzo przyjemna i te olejki z Home Air też są bardzo dobre i tam chyba jest ten sandałowy, ale on jest naprawdę bardzo drogi. W każdym razie mamy chyba jeszcze z Home Air no jak to się nazywa? Kwiat pomarańczy. Neroli? Neroli też jest przepiękne. A połączenie mandarynki i neroli? I love it. Także mandaryneczkę bardzo polecam. I z tych trzech właśnie mandarynkę najprędzej kupię ponownie. Zużyłam też moją ulubioną piankę z Basic Club. Kolejna pianka w kolejnym denku i jest to kojąca pianka myjąca do skóry naczynkowej i wrażliwej. Ta odpowiada mi z tych wszystkich pianek Basic Clubowych najbardziej i konsystencją, bo ta pianka jest taka gęsta, taka kremowa, taka mega przyjemna. Bardzo ładnie domywa, zupełnie bez żadnego podrażnienia, szczypania w oczy, nic się po niej nie dzieje. Teraz używam sobie pianki z Sensumare, więc w najbliższym czasie nie kupię, ale wiecie, że to jest już któreś opakowanie kupione za swoje, tak? Może jedno tam z pierwszych dostałam kiedyś od marki, ale jak ktoś mi się sprawdza, to po prostu kupuję ponownie, więc ten kupiłam ponownie, bardzo lubię i bardzo Wam polecam. Zużyłam również balsam do ciała ze Skintry. Bardzo fajny jest ten balsam, to jest Rescue Bliss, taki balsam teoretycznie po depilacji czy jakichś zabiegach kosmetycznych, bo jest taki łagodzący, ale ja go używałam spokojnie, tak po prostu na co dzień, kiedy potrzebowałam nawilżyć skórę i fajnie się sprawdzał na przykład po jakbyś taki, wiecie, kąpielach słonecznych, po opalaniu. Brałam też troszeczkę go na urlop, więc jak gdzieś tam czuć było, że ta skóra jest taka przesuszona, to bardzo fajnie się sprawdzał i ma szklane opakowanie, pompeczkę, więc wiecie, pod tym kątem jakby bardzo fajnie, tak ekologicznie. O, tu jest troszkę kremu, jeszcze sobie wysmaruję, ale trzeba przyznać, że pod koniec jego używania ciężko było cokolwiek tutaj wydłubać, bo żadne narzędzie tutaj tak się nie do końca mieściło, więc trzeba było wydłubywać tym. Ta pompeczka już pod koniec, jak było gdzieś tyle tego balsamu, to nie działała. No i trzeba było tak, wiecie, troszkę kombinować, ale dało się naprawdę całkiem sporo wydłubać. Zobaczcie, że naprawdę nie ma go dużo, no ale nie da się go tak, wiecie, wylizać całkowicie i ma bardzo taki fajny, intrygujący zapach.
Jest on trochę słodkawy, ale taki jakby przełamany czymś tam, że to nie jest taka czysta wanilia. Mi się troszeczkę kojarzy z jakimś takim ajerkoniakiem, z takimi pralinkami zabajone. O, zabajone? Coś takiego, taki troszkę zabajony jest ten zapaszek, jakby leciutko taki alkoholowy, w pozytywnym sensie, także, więc nie jest taki słodki ulep, taki mydlący, tylko taki czymś tak fajnie przełamany. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Więc fajnie się go używało, że miało się takie właściwości w zasadzie takiego medycznego trochę balsamu, że taki wiesie, taki naprawczy, regenerujący, ale pachniał jak taki legitny, fajny balsamik, wiecie, taki fajny. Więc bardzo, bardzo przyjemny balsam, mogę Wam spokojnie polecić. On zostawia na skórze taki leciutki film, ale nie taki tłusty, może taki troszeczkę glicerynowy, ale taki leciutko. On po chwili się wchłania tak całkowicie, ale skóra jest przyjemnie nawilżona i widzicie, jest taki leciutki połysk, ale bez tłustości. Fajny, bardzo fajny. Tu mam serum Sensumare Algo Eye Lifting and Anti-Age Eye Serum, przeciwzmarszczkowe i gładzające serum pod oczy. Bardzo spoczko, leciutki, taki mega leciutki produkt, fajnie odświeżający. Latem używałam go praktycznie solo, bez warstwowej pielęgnacji, nie jako serum, tylko po prostu jako krem, ale jeżeli ktoś ma naprawdę suchą okolicę pod oczami, taką problematyczną, czy starzejącą się, no to można do pielęgnacji warstwowej, czyli nałożyć sobie to i na to krem, albo na to tą całą nocną maskę i bardzo fajnie się sprawdzał. Jeżeli macie raczej bezproblemową okolicę pod okiem, to można moim zdaniem śmiało też solo to używać i też jest bardzo, bardzo przyjemny. Taki właśnie fajny, leciutki, świeżutki produkt, ale czuć pod okiem, że zostawia takie przyjemne nawilżenie, więc mi się sprawdzał. Nie wiem, czy kupię ponownie, wolę chyba taki po prostu klasyczny krem, ale był bardzo spoko. Zużyłam zapach, słuchajcie, Tommy Girl, bardzo sentymentalny dla mnie zapach, bo kiedyś się zużyłam, nie wiem, ze 2 czy 3 butelki tego zapachu i po długim czasie do niego wróciłam. Powiem Wam, że nie wzbudza we mnie już takich emocji, jakie wzbudzał we mnie wtedy, te parę lat temu, bo był to jednym z moich ulubionych zapachów. Taki trochę kwiatowy, taki świeży, ale leciutko jakby z jakąś taką nutką pieprzu, bardzo, bardzo fajny, ale teraz już dla mnie chyba, już troszkę za bardzo chyba kwiatowy, jak na moje preferencje, ale w każdym razie, jeżeli lubicie takie dosyć lekkie, dziewczęce, świeże zapachy, to uważam, że warto sobie powąchać, jak będziecie mieli okazję, bo jest naprawdę przyjemny, taki fajny, codzienny zapach, że on nie jest taki męczący i wiecie, zbyt przytłaczający, tylko taki właśnie lekki, delikatny i fajny i po siłce, ale też na co dzień po prostu do używania. Bardzo spoczko. Ale chyba w najbliższym czasie nie kupię ponownie, bo już mi się ten zapach trochę znudził. Szukam czegoś innego w zapachach. Trochę się rozkochałam w tych niszowych, nie ukrywam. I te takie zapachy drogeryjne trochę są dla mnie wszystkie takie na jedno kopyto. Jakoś tak brakuje mi tego czegoś w świecie. I tego chyba w najbliższym czasie nie kupię ponownie, ale uważam, że jest to ładny zapach. I a propos zapachów na jedno kopyto, bo zużyłam 2 perfumetki. Tutaj mam Valentino Donna. Powiem Wam, czy uda mi się prysnąć? Jeszcze mi się udało. To jest zapach taki kwiatowo-owocowy, Born in Roma, Coral Fantasy. Dla mnie to jest zapach arbuzowy. Nie widziałam tam w nutach zapachowych, bo aż sprawdzałam, arbuza czy melona, ale dla mnie to jest taki arbuzowy, typowy arbuzowy zapach. Mega pachnie syntetycznie. I pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś pokazywałam Wam zapach z Made in Lab, też właśnie taki arbuzowy. On był inspirowany, nie pamiętam, jakąś Eskadą czy czymś. W każdym razie, wiecie, niedrogi, tani zapach, inspirowany też niedrogim, tanim zapachem. I tam on był taki arbuzowy, prosty arbuzowy zapach. I on był taki, wiecie, no fajny, cukierkowy, taki dziewczęcy. Coś we mnie wzbudzał. Ale to jest Valentino, nie? I on pachnie niemalże tak samo. No, oczywiście, no ma troszkę więcej tej głębi, bo tam jakiś taki leciutki cytrusik, leciutki kwiatek gdzieś tam z tyłu czuć, ale tak syntetyczny jest ten zapach, że mnie męczył, jak się nim psikałam. I jak dla mnie Valentino, który pachnie tak prosto, no nie wiem, po prostu wydaje mi się, że wolałabym już mieć tamten tani, arbuzowy zapach, niż kupować Valentino, jakieś drogie zapachy, które pachną bardzo, bardzo podobnie.
i tak mega syntetycznie. Męczący był ten zapach, nie podoba mi się, ja nie polecam, ale wiecie, każdy ma inne preferencje i inne gusta. I zużyłam, w zasadzie zużyliśmy z Bartkiem, Versace Eros Energy dla mężczyzn. No i ten już był, powiem Wam, całkiem ciekawy. Uda mi się tutaj coś prysnąć, daj mi prysnąć. Pryśnij trochę. Pryśnij, bo nie pamiętam Cię aż tak dobrze. Chociaż zużyłam z 2 dni temu dosłownie. O, dobra, poszmarowałam trochę. I to jest taki zapach, który na początku ma taką wyraźnie cytrusowy start, taki energetyczny, kwaskowy, świeży start, ale potem dochodzą takie typowo męskie nuty, tak bym to nazwała. Wiecie, o co chodzi, wiecie, jaki to jest typowo męski zapach, nie? Jakby ten cytrusek fajnie na starcie pachnie. Ale potem właśnie dochodzą takie nutki, nawet nie wiem, nawet nie sprawdzałam, co on ma w składzie, ale czy to jest jakaś taka lawenda, czy jakaś paczula, coś takiego typowo męskiego. I on się przeradza w taki typowo męski, troszkę toaletowy zapach dla mnie. Ale trzeba przyznać mu, że ma bardzo fajną trwałość, bo ja miałam dosłownie już tak na dnie i tam się spryskałam i czułam cały dzień. Zmieniłam potem ubranie po południu, bo jechałam na trening i gdzieś tam, gdzie psiknęłam się tutaj, cały czas czułam ten zapach, jak się gdzieś tam ruszyłam, czy zakładałam szalik, czy coś, więc trwałość ma naprawdę bardzo fajną. No a wiecie, już zapach to już jest kwestia bardzo indywidualna. Na pewno bardziej podobał mi się ten niż ten Valentino. Tutaj przez tą cytrusowość taką fajną, świeżą na początku. Ale no dla mnie te męskie zapachy, szczególnie zapachy takie z perfumerii, bardzo są powtarzalne, wiecie? I brakuje mi jakiejś takiej oryginalności, czegoś takiego innego w tych zapachach. One są takie na jedno kopyto trochę. No tu mi się te cytruski podobają, ale poza tym wąchałam, mam wrażenie, 20 podobnych w swoim życiu. Wiecie, o co chodzi. Zostały mi jeszcze 3 produkty. Mam tutaj maskę z Basic Lab rozświetlającą, tą żółtą i powiem Wam, że ta chyba póki co sprawdzała mi się najlepiej. Ja w ogóle dałam ją mojej mamie do poużywania sobie i też była bardzo z niej zadowolona, ale potem przez jakieś tam problemy z cerą musiałam mi kilka kosmetyków pooddawać, bo wiele rzeczy ją podrażniało i tak dalej, więc miałam przy okazję sobie też kilka razy jej użyć i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo fajna. Zostawia skórę tak fajnie zmiękczoną, nawilżoną, w takim ładnym kolorycie, rozświetloną. Ma fajną konsystencję, taką troszeczkę bardziej gęstą, taką jakby leciutko tłustawą, taką emulsyjną. No nie wiem, ciężko mi opisać, ale na przykład ta zielona była taka bardzo rzadka. I ona tak mi średnio podpasowała. Używam różowej i też jest spoko, ale ta była przez to, że była gęstsza, to tak fajnie i tak tą skórę otulała. No nie, miała coś fajniutkiego. No nie używałam jeszcze tylko tej niebieskiej, ale póki co chyba ta jest moją ulubioną, powiem Wam. Bardzo fajna maska. Lubię te opakowanie, które można tak, wiecie sobie... Jeszcze coś wycisnęłam z niej. A już ją odkręcałam i już wyciągałam z niej tutaj wszystko. No dobra, zostawię ją sobie jeszcze, zmyję makijaż i sobie nałożę. W każdym razie ta bardzo mi odpowiadała. Moje ukochane serum z Sensumare, te peptydowe, kurczę, jak ja lubię to serum. W ogóle ja kocham, wiecie, że ja kocham te konsystencje z Sensumare, ale ten, wiecie, mamy zaawansowane, przeciwzmarszczkowe serum z peptydami, ale buzia jest po nim taka nawilżona, taka złagodzona, taka przyjemniutka, no i jeszcze ten piękny zapach. Coś mi się tu już nie. Nie mogę powiedzieć jak z właściwościami przeciwstarzeniowymi, no bo jestem złym modelem do tego, żeby to ocenić, ale serum uwielbiam i na pewno w przyszłości wrócę sobie do niego ponownie. I na deserek zostało najświeższe denko, czyli peeling z Mokosza. I love it! Po prostu jest... O, przecudowne, zobaczcie, zużyłam całe. To jest solny peeling do ciała żurawina i ten zapach, on jest taki owockowy, ale ożywczy, taki lekko kwaskowy, wspaniały. Mam też balsam teraz, używam właśnie ten żurawinowy, jest cudny, ale sam peeling, wiecie, ja wiem, że tak można sobie, tak jak ja zazwyczaj sobie używam takiej rękawicy peelingującej, czy szczotki do ciała peelingującej, czy jak chcę sobie zrobić peeling, to z oliwą, fusy od kawy pomieszać i też mamy peeling, ale powiem Wam, że to jest takie inne odczucie, nie? Bo można się też umyć ciało mydłem, ale można sobie jakiś wspaniały olejek do ciała, coś tam i jest tak po prostu sensorycznie przyjemniej. I tutaj
i zapach, i właściwości, i odczucia sensoryczne, tu się wszystko zgadza. Mówiłam Wam chyba w moich ulubieńcach wszechczasów o tym peelingu, tak mi się wydaje, więc powtórzę się, że tak, po pierwsze zapach intensywny, długo pozostający na ciele i jak wycierałam się po kąpieli ręcznikiem, to ręcznik mi też przez kilka dni, bodajże przez tydzień jeszcze pachniał tym peelingiem. Także wspaniały pod tym kątem. Kolejna sprawa, konsystencja. Bardzo kremowa, bardzo dużo drobinek, więc nie jest tak, że macie żel, w którym, wiecie, jest kilka drobinek, tylko macie taką pastę dosłownie, przyjemnie trzymającą się ręki, trzymającą się ciała i fajnie jest po prostu jej używać. Przyjemnie się jej używa i czuć, że faktycznie peelinguje, a nie tylko drapie skórę jakimiś tam drobinkami. Ma w sobie dużo jakichś takich maseł, olejków, więc jest takie gęste, tłuściutkie. Po zmyciu mamy taką, wiecie, tłustawą warstewkę na całym ciele, więc w ogóle nie trzeba żadnego kremowania, balsamów, nic po nim nie potrzeba. Jest po prostu wspaniały. Na pewno sobie do niego kiedyś wrócę, bo tak peeling to raczej tak dla przyjemności sobie kupuję. Ten dostałam akurat od marki, ale myślę, że kupię sobie ponownie, może przetestuję jakiś inny zapach. Wspaniały, jeżeli chcecie kupić sobie coś, co naprawdę jakby tak, wiecie, rozpieści wszystkie Wasze zmysły, albo dla kogoś na prezent, taki naprawdę fajny prezent, polecanko, gorące polecanko. No i co? Ile kosmetyków zużyłam? 12, 15, 17 i 2 próbki. To są oczywiście zużycia z kilku miesięcy, wydaje mi się, że 2,5 do 3 może nawet miesięcy. No i są to też produkty, które zużywam razem z moim mężem, więc to nie jest tak, że ja tak bardzo dużo tych kosmetyków zużywam, aczkolwiek staram się regularnie, bo ja mam też z niektórych kategorii różne zapasy, więc staram się je zużywać. Wiecie, też można powiedzieć, że taki project pan prowadzę kosmetyczny, żeby też nie gromadzić nadmiaru produktów. Także co? Koniec. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli lubicie Denka, zostawcie mi kciukaska do góry i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Pa!